Zamek Czocha, przed 1945 rokiem obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha, gmina Leśna, powiat lubański, nad Zalewem Leśniańskim na Kwisie w polskiej części Łużyc Górnych. Zamek posadowiony jest na gnejsowych skałach należących do metamorfiku izerskiego. Najstarszą częścią jest, stojący przy głównych bramach, istnieją dwie, starsza dolna i nowa górna, stołp później obudowany częścią mieszkalną. Z części mieszkalnej najstarszy jest północny fragment. Powstał jako warownia graniczna na pograniczu śląsko-łużyckim w latach 1241–47 z rozkazu Piastów Śląskich, bądź króla czeskiego Wacława I Przemyślidy. Ze względu na swoje strategiczne położenie często zmieniał przynależność. W 1253 roku zdobyty przez Marchię Brandenburską i przekazany w lenno biskupowi miśnieńskiemu von Weissenów. W 1319 roku, jako posąg razem z okolicznymi ziemiami został włączony do księstwa jaworskiego, którym władał Henryk I Jaworski. Po śmierci krewnego w 1346 roku przejął go wraz z całym księstwem zmarłego, Borko II Mały, książę świdnicko-jaworski. Po śmierci księżnej Agnieszki Habsburg, wdowy po Borku II Małym, na mocy układu o przeżycie z cesarzem niemieckim Karolem IV Luksemburskim znalazł się w granicach korony czeskiej. W latach 1389–1453 znajdował się w dobrach rycerskich rodów von Daun i von Klux. W latach 1451–1700 zamek był własnością łużyckiego rodu von Nostitz. Na początku XV wieku bezskutecznie oblegany przez husytów, ostatecznie w 1427 roku zdobyty przez oddział Czyrnina pod nieobecność właścicieli, krótko później odbity. Zamek pod polską nazwą Czocha w książce pod tytułem Krótki rys geografii Śląska dla nauki początkowej wydanej w Głogówku w 1847 roku wymienił górnośląski nauczyciel i pisarz Józef Lampe, który notuje, że w owym czasie był to zamek spustoszały. Kupiony w 1909 roku przez drezdeńskiego producenta cygar Ernsta Gutrzowa za 1,5 miliona marek, w latach 1912–1920 został przebudowany przez znanego architekta berlińskiego Bodo Ebharta zgodnie z wyglądem zachowanym na Rycinie z 1703 roku. Podczas przebudowy zniszczono jednak wiele najstarszych fragmentów kompleksu. W dawnej fosie urządzono zwierzyniec. Ernst Gutrzow utrzymywał dobre stosunki z dworem carskim, a po rewolucji z rosyjskimi emigrantami, od których skupował różne przedmioty o wysokiej wartości artystycznej. W zamku mieszkał do marca 1945 roku. Opuścił zamek, zostawiając najcenniejszą część wyposażenia. Przyjmuje się, że w latach II wojny światowej w zamku mieściła się szkoła szyfrantów Abwehry, jednak brak na to jednoznacznych dowodów. Po II wojnie światowej zamek znalazł się w granicach Polski i przechodził różne koleje losu. Był wielokrotnie okradany z mebli i wyposażenia przez Sowietów. Część zbiorów bibliofilskich została zabrana podczas akcji rewindykacyjnych do Wrocławia. W ostatnich latach dominowała sensacyjna teza, że największej kradzieży dopuścił się 1 lutego 1946 roku burmistrz Leśnej, Kazimierz Lech, wspólnie z Krystyną von Saurma, bibliotekarką zamkową, która odkryła zamkowy schowek, wywożąc pełną ciężarówkę mienia zamkowego, insygnia koronacyjne Romanowów, 60 popiersi carów rosyjskich, 100 ikon, zastawy porcelanowe, biżuterię, obrazy, z którą udało mu się przedostać do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Ostatecznie teza ta została obalona, albowiem ikony zostały zabrane do składnicy rewindykacyjnej w Jeleniej Górze, a stamtąd trafiły do Warszawy. Następnie w zamku przez krótki czas mieszkali uchodźcy z Grecji, którzy w sali rycerskiej trzymali zwierzęta gospodarskie, dopełniając tym samym dzieła dewastacji. Od 1952 roku mieścił się tam wojskowy dom wczasowy i z tego powodu budowla miała charakter utajniony, to jest nie występowała na mapach. Od września 1996 roku publicznie dostępny jako ośrodek hotelowo-konferencyjny. Podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich w zamku odbywają się tematyczne kolonie dla dzieci i młodzieży. W czasach swojej świetności był miejscem spotkań loży masońskiej. Całe wnętrza pełne są symboliki masońskiej. Jest to bardzo ciekawe miejsce do zwiedzania. Nam niestety trafił się niezbyt miły przewodnik, ale to jedyna niedogodność. Jeśli Ci się podobało, daj kciuk w górę i zasubskrybuj mój kanał, żeby niczego nie przegapić.